Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo ciekawej roślinie, mimozie żółtej. Ona jest tak nazywana ze względu na podobieństwo listków do mimozy, ale to jest akacja srebrzysta. Jest to bardzo popularny kwiat w danym dniu, o którym Wam później opowiem. Opowiem Wam również, jak można ją uprawiać w Polsce. Zapraszam do oglądania odcinka. Dotykając liście, one nie zwijają się tak, jak to jest u mimozy, ale samym kształtem bardzo przypominają tą mimozę właściwą. Okres kwitnienia zależy od tego, w jakich warunkach będziecie trzymać. Jeżeli będzie to ciepłe pomieszczenie, gdzie będzie duża ilość światła, ona zakwitnie po prostu wcześniej. Długo kwitnie i jeżeli można tak trochę posterować tym kwitnieniem i tak, żeby ona zakwitła na Wielkanoc, będzie stanowić piękny, dekoracyjny, taki żółty element. Mimoza kwitnie około 2 miesięcy, jest to luty i marzec. Ona lubi glebę obojętną lub lekko kwaśną. U mnie rośnie naprawdę w takiej zasadowej glebie, bo taką mam z dużą ilości kamyczków drobnych jako drenażu. W okresie wegetacyjnym należy ją nawozić, tak jak inne rośliny, żeby przybierała na masie, żeby mogła zakwitnąć. Ogólnie bardzo łatwo wchodzi w okres kwitnienia. I w porównaniu z innymi takimi drzewkami, które należy chować do pomieszczenia w okresie zimowym, ona nie kaprysi i chętnie tworzy pąki kwiatowe. A gdzie jest tak popularna i w jakim dniu? A więc we Włoszech w dniu 8 marca kobiety obdarowywane są bukiecikami, w którym przeważającymi takimi elementami jest właśnie kwitnąca mimoza żółta. Mimoza żółta pachnie i bardzo łatwo można ją zasuszyć. One nie odpadają, te takie kuleczki, pręciki, bardzo ładnie się zasusza i zachowuje kolor. Dlaczego mimoza? Otóż po II wojnie światowej włoskie feministki szukały takiego symbolu kwiatu, który byłby metaforą kobiety delikatnej, a jednocześnie bardzo silnej. Wybór padł na mimozę, która wydaje się, że ma takie delikatne kwiatki, listki, natomiast bardzo długo kwitnie i jest bardzo odporna właśnie w tym klimacie. I w ten sposób mimoza stała się symbolem walki o prawa dla kobiet. Ona mi w ubiegłym roku ułamała się pod wpływem śniegu, bo na niej leżał śnieg przez jeden dzień. I ja tą jedną gałązkę odratowałam, przywiązałam ją folią, właściwie już muszę zdjąć z tego pędu, a drugi pęd musiałam obciąć, więc najlepiej jak po kwitnieniu obetniecie ją mocno, wtedy ona się wzmocni i też będzie odporniejsza na silne wiatry. Roślina nie jest kapryśna, ona może znosić krótkie okresy suszy lub silnych opadów, szczególnie jeżeli jest w doniczce i przez długi czas padają deszcze. Natomiast trzeba ją słaniać od silnych wiatrów, bo ma delikatne gałązki i przed spadkiem temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza. Ja swoją przenoszę, gdy tylko spadnie temperatura, szczególnie, że to jest młody okaz i ona może jeden dzień, gdy spada temperatura poniżej 0, oczywiście przetrzymać, ale gdy są dłuższe okresy, na pewno już trudniej przeżywalność zachować, a w Polsce już to jest niemożliwe. Dlatego na tarasach owszem, ale w okresie wegetacyjnym, a później przenosimy ją do pomieszczenia i to widnego powyżej 0 stopni. To zobaczcie, jakie kuleczki, one praktycznie przez całą zimę są takie i później rozwijają się z nich takie puszyste kwiatki. Moja tutaj ma taki długi pęd,
I za późno zorientowałam się, żeby ją przyciąć. Ona wytworzyła już kwiaty, takie pączki, które utrzymywały się od jesieni przez całą zimę i dlatego on jest taki długi. Natomiast w tym roku po kwitnieniu ją obetnę, tak żeby się kształtowała piękna taka korona. W tym roku będę próbować ją rozmnażać. Spróbuję przez gałązki. Zobaczymy, jak mi się to uda. Jeśli będziecie śledzić moje odcinki, mój kanał, to na pewno w którymś odcinku zobaczycie efekt, a przynajmniej Wam opowiem, czy mi się udało, czy nie, czy łatwo ją rozmnożyć. Jeżeli zobaczycie ją w kwiaciarni czy w takich wysyłkowych sklepach, warto kupić i spróbować ją uprawiać, bo naprawdę kiedy kwitnie, jest takim radosnym drzewkiem z powodu tego takiego żółtego, żółto-cytrynowego koloru, który jest bardzo optymistyczny. Tak wygląda po miesiącu od rozpoczęcia filmowania, jak ona kwitnie. W towarzystwie kameli ładnie się komponuje. Zielone liście kameli dają takiego kontrastu koloru, gdzie jeszcze ładniej to wszystko wygląda, taka kompozycja. Kamelie, jak i mimoza kwitnie również bardzo długo. Kamelie rozpoczynają kwitnienie, ale nadal mimoza, szczególnie z odległości, wygląda jeszcze bardzo dekoracyjnie. Ja na swoim kanale mam kilka filmów o kameliach. Zachęcam do obejrzenia. Ona nie rozwija wszystkich pączków jednocześnie i można naprawdę cieszyć się bardzo długi okres, tak jak powiedziałam, kwitnieniem, bo rozciąga się przez 2 miesiące, a przez całą zimę są dekoracyjne pączki kwiatowe. Mi kojarzą się te pomponiki żółte z takimi dekoracjami na Wielkanoc, z żółte takie pisklaki. I myślę, że jeżeli ona tak długo kwitnie, można ją przede wszystkim kupić jako dekorację właśnie na święta wielkanocne. Tak oto wyglądają kwiatostany po miesiącu kwitnienia. One dalej są może nie tak puszyste, ale widać, że już zaczyna się proces zasuszania. Ale słuchajcie, miesiąc czasu, ponad miesiąc czasu, a pączki są dekoracyjne przez całą zimę. Naprawdę wielki atut tej rośliny. Obfite deszcze, które były i prawie codziennie, one nie zdołały zniszczyć kwiatostanów. One nadal, szczególnie już jak się z odległości patrzy na nie, są nadal bardzo dekoracyjne. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam do subskrypcji kanału.